Panowie, mieliśmy zacząć to nagrywać godzinę temu. Czemu jeszcze tego nie... Nagrywa się już. Możesz klasnąć na głośność wszystko. Denali. Najtrudniejsza wyprawa w tym roku. Ludzie często mówią, że bywa tam zimniej, aniżeli jest nawet na Everestie. I to prawda. Temperatura daje się we znaki. Minus miliard stopni. Bandycka jazda. Przygoda, witaj. Poszedł. Brakuje tylko szerpy. Dopadło nas to, przed czym nas ostrzegano. Niestety utknęliśmy. Nie wiecie, co was czeka. No nie jest za wesoło. Wiedziałem, że potrzeba mi jakiegoś mocnego koksa na tą wyprawę. Piotr Twardowski, aka człowiek wysokościówka. Możemy śmiało sobie stwierdzić, że mógłby mieć lekkie problemy z tą górą. Cześć, nazywam się Oswald Rodrigo Pereira. Przez długą część życia zajmowałem się dziennikarstwem telewizyjnym. Zazwyczaj stałem przed kamerą, tak jak teraz, więc nauczyłem się opowiadać do kamery. Dzięki temu przełamałem swoją introwertyczną naturę, ale też zawsze od dziecka miałem taką zajawkę sportową, podróżniczą. Chciałem eksplorować świat. Stałem się gościem, który zaczął jeździć w góry wysokie z kamerą. Ja to streamowałem. Najwyższy punkt Makalu. Czas ruszać. Oswald jest, no, bardzo znanym himalaistą polskim. O Denali słyszałam dużo. Nigdy nie była to jakaś tam góra, która w jakiś sposób by do mnie przemawiała. Oprócz tego, że na pewno wiedziałam, że jest zimno, że nie jest zbyt wysoko i że pogoda jest dość loteryjna, więc będąc nawet najlepiej przygotowanym na świecie, nie wiemy, czy uda nam się wejść. Chciałem się tutaj przywitać z naszym operatorem. Dzień dobry. Tutaj będziecie widzieli tego pana trochę więcej przez następne w sumie 3 odcinki, czy z tym 3 odcinki. Tutaj mamy z najwyższej półki, prawda, operatora. Powiem wam, że przez 3 najbliższe odcinki będę tak mniej więcej wyglądać. Będzie trochę mniej wody, więcej mrozu. No bo tam zamarza wszystko, nie? Tak z minus 50 stopni. Całe zmartwienia związane z tym, czy aby na pewno wszystko wziąłem, czy wszystko spakowane. Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki spływa z nas cały stres. No już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wyleciliśmy z Polski. Ogromne zaskoczenie, bo tego samego dnia wylądowaliśmy w Stanach, ale to wynika oczywiście z różnicy czasowej. Po tym, jak wylądowaliśmy w Anchorage, no taka myśl, dobra, to co teraz zrobić z tym czasem wolnym? Przyjechaliśmy do Anchorage trochę wcześniej. Witamy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dzień dobry, proszę Państwa. Właśnie dolecieliśmy. Nie pomaga mi to, kiedy tak naprawdę przyjeżdżam na czas, bo mamy jeszcze ten stres związany z przygotowaniami i tak dalej. Także ten dodatkowy bufor w postaci 4 dni idealnie się sprawdził. I've got a new subscriber. And we will share and seen the mountain. No, we're from Canada. We're just visiting my sister, the travel nurse in Barrow, Alaska. So it's quite close to Canada to Alaska. Yeah. Oh yeah. This guy, for example, he's even stronger because he's doing 8,000 meter peaks without oxygen. Oh, really? Wow. Really? Yeah. Yes. Sick? A little all the time. I was sick since I was born, probably to do that. Jako dziecko miałem zakaz sportu, zakaz biegania, pocenia się. Przeszkodą ku temu była moja astma. Postanowiłem, że jako dorosły będę łamać wszelkie zakazy dotyczące właśnie tego aspektu życiowego.
Zacząłem jeździć od razu od wysokiego C, bo pojechałem do bazy pod K2 zimą 2018 roku jako reporter telewizyjny. Pojechałem do tej bazy, Himalaiści przyjęli mnie jak takie brzydkie kaczątko ze względu nie tylko na moją urodę, ale fakt, że byłem dziennikarzem, więc taki gość, który się pojawia wśród Himalajstów, no to budzi raczej zaniepokojenie, ale okazało się z czasem, że dość ciężko pracuję, jestem samowystarczalny. Z Pawbicem mówimy o nim, że jest koniem, bo po prostu ma kondycję niczym koń, ma niesamowitą aklimatyzację. Się dowiecie o tym, że naprawdę nie ma u niego aspektu w ogóle wysokościówki moim zdaniem. Zrobił 5 8-tysięczników bez tlenu, nosząc dodatkowo cały szpej kamery, także kawał dzika. No i cała czołówka światowa Himalajstów zaczęła postrzegać mnie jako interesującego gościa, w tym m.in. Kuba Patecki, który odezwał się do mnie w listopadzie zeszłego roku. Nagrał mi taką storkę, która znika, więc czytam, jak to się nazywa, wiadomość DM-a. Był bez koszulki, dlatego to szybko zniknęło, mówiąc, że siedzi chyba w Chile. I co ty na to, Oswald, żeby pojechać na Denali? W maju tego roku wyruszyliśmy do Ameryki Północnej. No dobra, jest pięknie, damy radę. Nie taki mały, nie taki mały. Dobra, to co teraz zrobić z tym czasem wolnym? Bardzo istotnym celem było złapanie łosia albo przynajmniej jakiegoś zwierzaka na miejscu. Podjedziemy pod tego spota właśnie, może zdążymy. Dawaj, gościu. O kurde, patrz co tu jest, ale jaja, nie mogę. Rzeczywiście, w furze się bezpieczniej czuję. Mieliśmy tak naprawdę wiele takich ciekawych punktów zaprogramowanych, też trochę skosztowania lokalnej kuchni, czy na przykład kuchni meksykańskiej, więc mieliśmy tak naprawdę wiele takich ciekawych punktów zaprogramowanych. Muszę się uspokoić. No, skromnie na początek. Mało miasta dali. Is it good? Oh yeah. Yeah. Okay, we go for the training. Maybe after training we'll go. All right, sounds good. What are you training for? Denali. Yeah. I tak naprawdę były to nasze ostatnie 2 dni chillu, także postanowiliśmy sobie zjeść jakieś dobre meksykańskie żarcie. Co zrobić? Przygotowania na wyprawę. Skoczyć na kawkę. Can we have like 2 Americanos? Kawka jest. Kawka to życie. Myślę, że te pierwsze dni też były takim testem dla nas, jak zagramy między sobą. Pierwsze dni pozwoliły, żeby nasze, nie wiem, poczucie humoru gdzieś tam się zazębiło. O kurde, dobra! Przepraszam, zupełnie bez żartu. Czasem będzie... Przez lodowiec. Tak by się przydało, nie? No, to są te stanie nasze, nie? Tak. Stelaż jest, a my linią. Oh yes. Ale zanim wyprawa zacznie się na dobre, pora wspomnieć o partnerze naszej podróży, czyli mBank. Musicie pamiętać, że w waszej wyprawie za granicę na nic przydadzą wam się polskie złotówki. Dlatego wielkim ułatwieniem jest usługa wielowalutowa. Jej aktywacja to zaledwie kilka prostych kliknięć, a sama usługa jest darmowa. Dzięki niej możecie płacić za granicą waszą główną kartą i prowizja za przewalutowanie wynosi tylko 3,5%. A do końca września na okres wakacyjnych podróży ta prowizja wynosi zaledwie 0,5%. A jeżeli chcecie być totalnymi szefami, możecie całkowicie ominąć prowizję. A więcej o tym dowiecie się na stronie w linku, którym znajdziecie w opisie. Dzięki Bogu, że mamy mBank. Wow. To jest, wiesz, grosz, kurde, nie? Przeprowadzka o całe 200 metrów, może 300. I będziemy mieli zaraz właśnie spotkanie z naszą ekipą. Zobaczymy, kim oni są, co to za ziomale i wyczaimy, kto będzie kogo gnębił, czy oni nas, czy my ich. No. Denali in the Alaska Range is really unlike anything else in the world, so it's definitely one of my favorite spots to guide.
and keep coming back every year for a Denali trip. So Miałem trochę takie poczucie, że jest to takie spotkanie, no nie mówię, że anonimowych alkoholików, ale takie, że no dobra, to z czym do nas przychodzicie i tam każdy opowiada o swoich doświadczeniach. I'm Philip, 58 years old. I come from French, near Bordeaux, wine. oh You know? yeah. Yeah, okay. Good wine. I love it. Ja raczej jestem dość taki skryty i nie za szybko mówię o sobie, chyba że muszę. I come from a journalistic background. I was a TV reporter for 12 years. No, miałem takie poczucie, że kurczę, tutaj wypalę, że 5-8 tysięczników bez dodatkowego tlenu i oni od razu powiedzą, dobra, no to wracamy do domu, bo nie ma co tu robić. And in 2018 I joined the Winter K2 expedition from Poland as a reporter. Jeszcze Kuba powiedział, że wszedł na Everest, no to tam naprawdę niektórzy chyba się chcieli zawijać do domu. Denali trudne, Denali coś tam, że będziesz miał ludzi, którzy coś tam, takie góry porobili i tak dalej z przygotowaniem. Jak się okazuje, nie do końca. I to była taka pierwsza rzecz, która dosyć mocno mnie zaskoczyła, że nie każdy uczestnik miał moim zdaniem odpowiednie przygotowanie kondycyjne, czy techniczne na tą górę. Zobaczymy, kogo będziemy mieli za tego. Za gajda, kto będzie naszym gajdem. Już tam czułem takie spojrzenia, z 8 tysięczników, zobaczycie. Zobaczysz. Yo hablo español un poco. Sí, yo viajo Dominicana. Yo viajo Santo Domingo. Kupujemy sobie rakiety śnieżne, ale niedobry to był pomysł, żeby zostawiać sobie to tutaj, bo jednak są ciężkie. Ten gościu miał lżejsze. No ja zakładam, że nie będziemy w nich chodzić. Znaczy no pewnie większość czasu przychodzimy. No jak rakieta śnieżna, no tutaj nie musi być na 8000, nie? Nie. Zdecydowanie. Zdarzyło mi się zgubić parę rzeczy już, szukać czegoś. No i teraz doszło do tego, że zgubiłem rzecz, której nie... Znaczy no, straciłem rzecz, której nie można było stracić, nie? Jedna rzecz, która rzeczywiście poza paszportem nie można jej było stracić. Jeśli chodzi o Kubę, to on ma rzeczywiście taki talent i geniusz, który no naprawdę można porównywać, nie wiem, do zawodników klasy Messiego czy Ronaldo, żeby zapominać, gdzie położył coś, co było tam przed chwilą. Na przykład, Kuba, czy pójdziesz do namiotu przynieść karimatę? I Kuba przynosi nalgenę i Zotonik. Mówię, świetnie, że o tym pomyślałeś, a karimata? A wiedziałem, że po coś poszedłem. No i jeśli coś czasem wprowadzał lekki chaos w tą naszą wspaniałą harmonię, no to było lekkie zapominalstwo Kuby, ale jest to coś, z czym zupełnie można żyć, a poza tym to wymaga od nas 100% koncentracji. Fucking! Nie mogłem znaleźć jednej rzeczy, był to Garmin, a potrzebowaliśmy tego bardzo mocno, bo to była jedyna ścieżka kontaktu, którą mogliśmy się w minimalny sposób porozumiewać jakimiś prostymi wiadomościami z czy to rodziną, tutaj z moimi kochanymi współpracownikami, z którymi cały czas szyjemy projekty i cały czas wyjeżdżamy. Przeszukałem wszystko, nie? 2 razy przekopywałem każdy bagaż, każdą walizkę możliwą. Nie ma, po prostu nie ma. Nie, no będzie dobrze, już jest dobrze. Słońce to najważniejsze. Widzieliśmy łosia. Łosia widzieliśmy, samoloty były. Ej, ale w ogóle dużo się działo, jak tak sobie pomyślisz, naprawdę dużo śmiesznych... Ten miesiąc nie? Człowiek zdążył rzeczy skupić. Z Anchorage wyruszyliśmy do Talkeetna, tak chyba się nazywa ta miejscowość. W międzyczasie perypetie z urządzeniem do wysyłania wiadomości. To była nasza ostatnia nadzieja, że właśnie dostaniemy tego Garmina. Yes! Stary! Nie dość, że kupiliśmy sobie komunikator GPS, to zakupiliśmy bardzo ważną rzecz potrzebną na wyprawy. Jeszcze czapki musimy zobaczyć, czy ci siedzi. Jest ok? Siedzi świetnie. Żebyśmy mogli reprezentować odpowiedni styl na szczycie już samej góry. Niektórzy influencerzy kupują sobie szybkie samochody, drogie łańcuchy. Także jak się zastanawiacie, gdzie wydaje pieniądze, to jak ogólnie kupuję zawsze to samo, bo wszystko gubię. Już mam stare słuchawki, pamiętasz? Na lodnie miałem, bo zgubiłem. Teraz to... Co jeszcze? Miejmy nadzieję, że już nic nie zgubię. A na pewno nie chciałbym zgubić tej czapki, bo uważam, że szczerze nawet bardziej się z niej cieszę niż z tego GPS-a, nie? Jest to już
taka ostatnia wioseczka, no może nie taka wioseczka. Tam zazwyczaj spędza się ostatnią noc przed wylotem na lodowiec, aczkolwiek dobrze wiemy, że no wszystko jest uzależnione od pogody. Kurde, ja jeszcze nie jestem spakowany, nie? Jeszcze InReacha trzeba sprawdzić, nie? No, koniecznie InReacha trzeba zrobić. Ja nie jestem spakowany, wziąłem żarcie, tak wpakowałem większość. Trzeba to ogarnąć, nie? Trzeba to ogarnąć, no niestety, albo stety. Powoli się uczę tego, no. Myślę, że z czasem przyjdzie już wejdzie w nawyk. So that's kind of how we're gonna split those two. Czy mogę do domu wracać, mamo? Ile masz załadowanego? Mamo, 30 kilo. 30 kilo i co? Ten żółty, no nazwałbym po imieniu, na plecach, jeżeli tam to ma 30, to z bateriami, nie, to będzie git, 20, 22, 25, no tyle co lat, więc git. Na Denali jest tak, że nie mamy basecampu, więc siłą rzeczy to, co zabieramy ze sobą z cywilizacji, czyli w momencie jak wylatujemy z Talkeetna, lądujemy na lodowcu Kalitna, no to jakby to, co ze sobą zabieramy, aż do końca wyprawy będziemy transportować. No na tej górze wszystko musimy robić samodzielnie, sami nosimy sobie sprzęt, sami nosimy sobie żarcie. I no nic. Tyle. Ale dobra, ogólnie sytuacja jest taka, że Oswald ma z parę kilo makaronu, parę kilo tych bułek, chleba, a jest bezglutenowcem. Niestety mam taką wadę, że nie mogę jeść glutenu. Nie wiem nawet, czy to jest wada wrodzona, czy ją sobie wymyśliłem, natomiast rzeczywiście jest tak, że no, moje ciało nie przyswaja glutenu i moje reakcje są bardzo różne. Przede wszystkim takie, że nie przyswajam hemoglobiny ze spożywanej żywności, więc jakby przeradza się to w anemię. Dostaliśmy takie białe worki, tam były rzeczy grupowe. Ciekawa sytuacja, Oswald, który jest gluten free, dostał worek z makaronem. 22 na plecach plus... 31 tam, czyli 53 kg plus kamera, nie? No, tyle co ja ważę. Okay, I like the style of the... It's old school. Yeah. It's my grandfather had this one. Actually, someone took our Polish heritage from the... Tak, z Portugalii tylko jedno. You're from Poland. Yes. And half Portuguese. O ty, dobra, proszę Państwa, Oswald Rodrigo Pereira oficjalnie przyznał się, że nie jest antypolakiem. Na takie sytuacje mam drugą narodowość. O proszę, dobrze, czyli dwie pineski. A jakbyś miał wybrać, to co? No i widzisz. Polska górą. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych ludzie bardzo dbają o to, żeby ta góra była zachowana w jak najlepszej kondycji. To znaczy nie śmiecimy, robimy kubki do specjalnych pojemników, które później tam bierzemy ze sobą. Jak się robi unboxing tego? Zrobimy, pod koniec wyprawy zrobimy unboxing. Zróbmy teraz, póki nie jest tak rzadko. W ogóle uważam, że nie jest to zrobione jakoś bardzo optymalnie. Dużo lepiej mi się podobała opcja, którą mieliśmy na Antarktydzie. Wydaje mi się, że to w ogóle tak powinno tam zostać zrobione z tymi kubkami, ale okej, mniejsza z tym. Łatwiej jest mieć rzeczy przyczepione do sań, niż jak je mamy na plecach. Ten ciężar się lepiej rozkłada. Wyjątek jest wtedy, kiedy zaczynamy zwiększać nachylenie. O ile na Antarktydzie to nachylenie było naprawdę minimalne i mogliśmy tak naprawdę wszystko mieć w saniach i iść cały czas po płaskim, tak tutaj na Denali, z racji tego, że są momenty, które są bardzo pionowe, nie możemy wsadzić wszystkiego na sanie. Musieliśmy mieć trochę w plecaku, trochę na saniach i w zależności od właśnie kąta nachylenia żonglować tym ciężarem. I być może w teorii udałoby się to umieścić na plecaku, natomiast myślę, że po prostu dotarlibyśmy do tej wysokości 5000 metrów zupełnie przetrzebieni i bez sił, więc idealnym rozwiązaniem jest rozłożenie tego i te 60% ciągniemy za sobą na saniach. Na plecach mamy to, co zazwyczaj jest potrzebne tak już na teraz. I would say for breakfast, like don't have checked out of your room or anything like that for breakfast. Just come in regular old street clothes. And then if we're gonna scurry and go, we'll run back to the rooms, throw on our climbing clothes, check out, and come over here. And if we're not gonna fly and go, we'll have the second cup of coffee, maybe the third, the fourth, kind of figure it out. And then suddenly it's July. Yeah, and then suddenly it's July. Niesprawiedliwy, bo nieważne co powiesz, to się wszyscy śmieją, bo wiedzą, że jesteś nie? Zrozumieli w końcu mój żart, słaby, ale to tak.
tutaj czekaliśmy na lot. Thank you very much. Watch out for the bears. Trzymaliśmy kciuki, że pogoda będzie dobra, rozchmurzy się i będziemy mogli po prostu przelecieć na lodowiec i zacząć naszą wyprawę. Stary, taka chata, nie? Pomiędzy niczego, no. Nie za ciekawa opcja, wiesz, wyobraź sobie, że ktoś ci puka o 23, nie? Kiedy ty już się kładziesz spać. No jakbyś ty pukał. Zadzwonili skurczybyki z tego Windham Hotel, że jest Garmin, nie? Czyli to nie jest tak, że ja gubię rzeczy. Ja je gubię, ale je odnajduję, proszę państwa. Ewidentnie pogoda nie zapowiadała się na pogodę lotną. Jest zimno, nie? Nieprzyjemnie. No jest taki inne zimno trochę, nie? Mokre. Uś. Lecimy dzisiaj, czy nie? Nie lecimy dzisiaj, bo jest słaba pogoda. Ej, ale w ogóle wydaje mi się, że jak przylecieliśmy do Anchorage, to była zajebista pogoda. Wiesz, moglibyśmy... Ale dużo się uczymy. Ja myślę, że się tyle nauczyłem. Szkoda, że troszeczkę na błędach, ale dużo wiemy do przodu. Pamiętajmy, każdy dzień się liczy. Chcemy zrobić tą górę jak najszybciej. Jest to góra, która ze względu na swoje położenie bardzo często jest pod wpływem albo wyżu, albo niżu, albo po prostu zmian atmosferycznych, które nadchodzą nad oceanu i to oznacza, że pogoda jest bardzo nieprzewidywalna. My mieliśmy pogodę z różnych źródeł. Którego się najbardziej sprawdzało? Co? Żadnego. Nastąpiła szybka nauka wiązania lin. Pokazałem Oswaldowi co i jak, żeby po prostu wiedział chłopak, o co tu chodzi w tej zabawie. Jeszcze chwilę potrenuję i może będzie umiał robić rzeczy. Jak wiadomo, Kuba jest doświadczonym wspinaczem, dużo się od niego nauczyłeś. Czy może właśnie nie? Dobra, muszę przemyśleć odpowiedź na to pytanie. No way! Yeah. So this is whale penis bone. Yeah. Okay. Shit. Now I feel a little bit, you know... Humbled. Jest okej. Stary, nie? Nie widziałem, że wieloryby mają penis, nie? Najwidoczniej ten już nie ma. W dzień, kiedy okazało się, że nie lecimy, no zobaczyliśmy, że wszyscy tutaj idą na pizzę, ktoś tutaj sobie piwko i tak dalej. Miał takie, żeby się nie okazało, że będzie tak miło, że będziemy tutaj siedzieć tam, nie wiem, 3 dni, no bo nikomu się nie będzie spieszyć. Nasi przewodnicy walą browary w ogóle, pragnę się poskarżyć, a niech mi jeden ktoś zacznie tam wolno łazić albo powie, że jest zmęczony, albo coś tam, wypomnę mu te piwa. Chwila, moment, my jesteśmy sportowcami, o co chodzi? O, czy to nie będzie rzutowało na całą resztę wyprawy? Alkohol jest zły, nie? Nie można tak robić. Urwisy. No i później wypominałem to najeba... Ale jest sprawny, o kurde. Codziennie to robię. Mam nadzieję. Kluczka, dyblinka. Ósemką związuję. No, mam zdolności manualne, szyję, gotuję. Halo? Tak, no jutro ruszamy. Udało się, mamy dobrą pogodę. Dostaliśmy najprawdopodobniej zielone światło. Ja bym jeszcze go zielonym nie nazwał, ale już takie naprawdę zielonkawę na lot. I jeżeli dojedziemy na lotnisko, zdążymy się ubrać, zanim pogoda się zje, to możliwe, że wyruszymy. Także bardzo fajnie, dzisiaj pierwszy dzień. Co? Chyba wszystko git. Czegoś można było zapomnieć? Chyba nie. Ameryko! Nadchodzę! Ja! Wielki Polak! Stanę na szczycie! Oczywiście Ludzie wysiadają lekko spaleni na twarzy, widać jakiś tam ślad jeszcze śniegu, więc kurczę, to się chyba dzieje, chyba ten lodowiec istnieje i zaraz tam ruszamy. Powiedzieli, że mogę mimo swojego wieku lecieć. Kurde, chmurzy się, nie? No właśnie. Przez te okulary? Nie. No dobra, to wracamy.
zapakowane misternie i aż do po prostu granic możliwości samolot. Dzieje się, no. Ruszyliśmy z lotniska właśnie z Talkeetny. Lot przepiękny, malowniczy. Był to dosyć taki lot, podczas którego się bałem, ponieważ pogoda nie była najlepsza. Były duże chmury, troszeczkę wiało, widoczność była dosyć średnia. No i bardzo ciekawe lądowanie, no bo lądujemy na śniegu. Już raczej nie zawracamy. Raczej. I hop do szczeliny! Dobrze. Wylądowaliśmy i chcemy z C0 udać się do C1, gdzie rozłożymy nasz obóz. Co ciekawe, ta wyprawa charakteryzuje się tym, że musimy pokonywać naprawdę duże odległości. Idzie się chyba pod górę, nie wiem, z 6-7 godzin, może nawet dłużej. Jesteśmy. Sanie zamocowane, uśmiechy na twarzy zamocowane, czekane zamocowane. Proszę Państwa, zamocowane jest wszystko. Jeszcze my w kampie pierwszym nie jesteśmy zamocowani, ale będziemy już za parę godzin. Tam ponoć widać Denali za nami, jak nie ma chmur. No i fajnie to wygląda, co? Ciekawie. Taka śnieżna kraina, jesteśmy naprawdę bardzo wysoko i zajaweczka. Proszę Państwa, mój pierwszy raz, nigdy nie miałem rakiet śnieżnych na stopach. Nie dość, że buty na 8K, to jeszcze ten. Ale wydaje się być spoko. 6. szczyt z korony ziemi i z tej okazji 6. koszulka z kolekcji, która powstaje specjalnie na tę serię. Tak właśnie wygląda. I już za tydzień o 15 wraz z premierą drugiego odcinka będziecie mieli szansę zdobyć ją na stronie patecwariatec.pl. Ilość ograniczona, więc się nie spaźnijcie. Samoloty za nami latają. Piękny lodowiec. Tam jest asfalcik. Pierwsza przerwa. Tętno nie było większe niż 110. Także wszystko w jak najlepszym porządku. Przepiękne widoki. W dobrą stronę idziemy. To najważniejsze. Fajnie, ej, ale właśnie doszliśmy do wniosku, że trochę jest mocne tempo i zobaczymy, jak grupa sobie poradzi. Ale niesamowite widoki, trochę się rozchmurzyło. No i podoba Ci się Oswaldinho? Bardzo. No i tak ma być. Dochodzimy do przerwy trzeciej i tutaj zauważyliśmy taką niepokojącą rzecz, że z jednym ziomalem no jest po prostu problem. Filip mówi od razu, że no, ce n'est pas bien i coś w ten deseń. Wydaje mi się, że chodziło o to, że nie jest za dobrze. Chyba tam ledwo zipie, nie? Tak. Tam ciekawe, co tam się wydarzy, ale... Mówi, że za ciężko, nie? Coś, no kurde, szkoda go, nie? Tak. To kurde, równa morda jest, ale... no też nie idziemy jakoś zajebiście szybko, nie? W sensie inne grupy raczej gdzieś nas wyprzedzają, nie? Nasz team, no nie mogę powiedzieć, że był najszybszy. Czułem, że mogą być problemy w dalszych etapach, jeżeli chodzi o tempo niektórych zawodników. A tobie jak się bawisz? Dobrze się bawi. Jest dość ciężko, ale fajnie. Fajnie. Tak, no wydaje mi się, że nam nie ułatwia to, że mamy po 10 kilo więcej, nie? Od nich, W totalu tak myślę, że z 15 kilo na głowę. Ty wziąłeś garnki, ja frytkownicę, nie? No to są ciężkie rzeczy. Frytkownicy. Docieramy do obozu pierwszego. No i co? Myśleliście, że nie damy rady, że wymiękniemy. Pomyliliście się. Zjemy sobie co? Tego cukiereczka, tutaj jakiegoś przysmaczka. Dzisiaj nie był taki prosty dzień. Muszę powiedzieć, że to nie było proste i jest widać, że niektórzy mają ciężko. Ja też na przykład mam ciężko, ale widać, że niektórzy się okazało, że nasz ziomal będzie w ogóle najprawdopodobniej schodził. Zobaczymy.
No i taka lekka degrengolada, bym powiedział. Każdy rozbija namiot, część się jeszcze uczy, jak rozbijać te namioty, kopanie platformy. Jeszcze jest ciepło, jeszcze jest słońce, ale wiadomo, że jak zajdzie słońce, będzie nieprzyjemnie. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy ogarnięci. No myślę, że niezależnie od tego, jak skromnie byśmy podchodzili do naszych wcześniejszych dokonań, no to mimo wszystko fakt przebywania na 8000 metrów i w Himalajach kilkukrotnie, no czyni z nas takich weteranów, że jakby mogliśmy dość szybko rozbić ten nasz namiot. I z czego nie wzięliśmy mokrych chusteczek. Nie wzięliśmy. No. Ale ja myślałem o tym, ale uznałem, że nie potrzebne, że to jest dla miękkich osób. Dla leszczych, No właśnie. dla mokrych. No właśnie. Pipek. Tutaj mamy naszą bazę, zaraz tutaj nasz ziomal Frano wpadnie. Będzie zajebiście. Ja śpię po środku, mnie wyrolowali. Będę Nie, się... dlatego że jesteś największy po prostu. A tak jest, że największy po środku? Tak. Czeka jest zasada, czy tak sobie... Największa fujara po środku. Największy frajer na środku śpi. A śpisz tak? W ogóle na plecach? Tak. No, a ty jak? Ja nie potrafię na plecach. Ja Na chrapię brzuchu? od razu. Na bokach, tak? No tak. nie, ja na boku. To będzie fajnie, żeby ciepło było. Całuski, tak. In Antarctica I lost my sleeping pad twice. I tried to pad one. I couldn't pad because... Okay, this is a long story, but we have time. Philippe is going to head back down, and so he's going to say goodbye to us this evening. And they're going to try to get a flight off. Wstaje 5:30 i 2 guidów z nim schodzi. To od razu włączyło mi takie światełko alarmowe, tak jakby nie było ich zbyt mało już wcześniej, że no dobra, jakby jest 4 guidów, nas jest 7, jedna osoba odpada i 2 guidów musi go sprowadzić, pakują się na 2 dni, no bo nie wiadomo ile będą na dole, że ta sytuacja, że jesteśmy uzależnieni od działania całej grupy, może być dla nas zagrożeniem, jeśli chodzi o gwarancję zdobycia szczytu. Gdzieś tam odleciał Filip. Jak pierwsza noc? Kurde, spoko, nie? Nie było jakoś wybitnie, ale... Znaczy, było wybitnie, ale trochę dłużej. Też jak właśnie o 4:30 nam ziomal wstał, no to trochę mnie wiesz, zodzi. Wybudził. Ciężko mi się było spać, jak on to robił, nie? Gdyby nie spałem, jak on to robił, ale uwinął się w pół godziny z butem jednym, później pół godziny drugi but. No się śmiejemy się, trochę podśmiechujemy, no ale to już... It's like a breakfast flower. No, actually this is like, you usually don't see this type of stuff on the mountain. Thank you very much, Jacob. Na Denali przesuwamy się taką, można powiedzieć, karawaną, która działa tak trochę na zakładkę. Chodzi po prostu o to, że jak mamy 70 kg całego sprzętu, może pierwszy dzień będzie na tyle prosty, że uda nam się to wszystko wyciułać do kampu pierwszego. Jeżeli będziemy mieli gorsze dni, będą trudniejsze warunki, będą cięższe podejścia, nie ma szans, że zabierzemy naraz 70 kg. Musimy to dzielić. Polega to na tym, że wychodzimy z początkowego kampu i bierzemy tylko połowę rzeczy, dzięki czemu nasze plecaki czy sanie są dużo lżejsze. I idziemy z tymi rzeczami do kampu drugiego. Wykopujemy dziurę, dajemy rzeczy, zakopujemy tą dziurę, zaznaczamy punkt na GPS-ie, dajemy znaczniki, że jakby na przykład zasypało nam śniegiem, to będziemy zawsze wiedzieli, gdzie ten depozyt zostawiliśmy i wracamy sobie kulturalnie do kampu pierwszego. Dobrze, proszę Państwa, pojedzeni, uśmiechnięci. Wyszliśmy kaszować rzeczy z C1, chcemy je zanieść pod C2. Jak damy radę, to nawet C3 schodzimy później na lekko. Taka trochę gąsienica wynoszenia sprzętu. Jeszcze piękna pogoda, ale możliwe, że się dzisiaj popsuje lekko. Wiedziałem, proszę Państwa, i proszę Państwa, niestety rozwaliła mi się rakieta. No rozdupcyło mi się to i... To niby nie ma dużego problemu, ale tak myślę sobie, że jak już mam taką ciężką rzecz na nodze, to fajnie by było, jakby był jakiś z tego, wiesz, pożytek, nie? Jak byłby pożytek, jakby... to by się nie No nie wygląda to dobrze. Bo to jest takie coś, że masz rakietę śnieżną, to jest płaskie, tutaj powiedzmy mamy nogę i chodzi o to, że tą stopkę robisz tak, że ustawiasz sobie taki cyk, jakby obcasik sobie dodajesz do buta. Obcasik do buta, a wiesz, że na podbiegach
ci się bardzo mocno Achilles naciąga. I dzięki temu, że masz tą stopkę, to po prostu jest mniejsze naciągnięcie na Achillesie, jest wygodniej. Ty czemu ja tak ładnie nie mogę mówić po prostu do kamery? No. Jak jest? Dobrze jest, ale powiem ci, że mam lekkie obtarcie na lewej stopie, ale cieszę się, że Bóg mi daje jakieś wyzwania. W sensie uwielbiam, jak po prostu mam możliwość potrenować swój umysł, swoje ciało. Także dziękuję Bogom za wszystkie jakieś takie drobne przeciwności, które napotykają mnie na drodze, bo po prostu dzięki nim mogę się rozwijać. Idziemy sobie powolutku. Walczymy z ostrym cieniem mgły. Kamptuję. Kamp tu. Minęliśmy kamp drugi, aczkolwiek no postanowiliśmy, że jeżeli jesteśmy na siłach, pójdziemy jeszcze trochę dalej i skaszujemy te rzeczy przed obozem trzecim. Jak jest? Zajebiście. Alaska. Stary. Kocham to. 3000 metrów bez kilku metrów. Powyżej obozu drugiego. No i zakupujemy rzeczy. Tak, żeby nie nosić aż tyle. Jutro tu wrócimy. Jaki skup? Zajebiście, Ale jest walka, co? ale za Tam jest nasz depozyt, zostawimy tutaj parę metrów głębiej, tak żeby kruki się do tego nie dorwały, ani wrona, ani gawrony. Powiedz coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak nie złapie, bo wiatr jest, nie? Dobrze, dobrze, to będzie się wydawało, że jest warunki, nie? A są. Ledwo żyjemy! Spieprzamy na dół, ponieważ naprawdę zwiewa nas. Można by to było nazwać nawet bandycką jazdą. Śmiesznie. To było tak gorąco, a nagle jest tak zimno. W tej złej pogodzie schodziliśmy do obozu pierwszego. Tam nawet w pewnym momencie miałem wrażenie, że były pewne problemy nawigacyjne, ale udało się bez problemu finalnie dotrzeć do obozu pierwszego. Takie małe kropki, widać, nie widać? O, może widać. Także jeszcze myślę, że 10 minut, nie dłużej I będziemy mogli się bandycko najeść jakiegoś kalorycznych rzeczy. No. Jesteśmy, proszę Państwa, już w naszym obozowisku. Czas na coś ciepłego. Jakieś jedzonko, jakieś izotoniczki, co? Mamy ponoć ciepłą wodę zagotowaną, co tutaj jest trzeba docenić. Co zaskakujące i co spowodowało dość ciekawą różnicę zdań między nami a Amerykanami. Codziennie przygotowują tylko zimną wodę do nalgene i do termosów. Stary, oni piją zimną wodę. Oni w górach piją zimną wodę. Oni są... Także co, fajnie było, nie? Przyznaj, Oswald, że była bandycka jazda, nie? Przyznaję, no powiem Ci, że jestem podbudowany wszystkimi tutaj w ekipie. Fajnie, no. Sprawnie działali, nikt nie wpadł w panikę, ale było nieprzyjemnie, uważam, momentami. Tak, no, że rzeczywiście. Kamera też swoje już jakby zapłaciła, no ale dzięki temu wie, że jest w górach. Was there like a sequence chat GPT or an order? No, I mean like with how your wife's gonna show them to. Najlepsze co zjadłeś dzisiaj. Yeah, I gave her like 16 days worth of, but not like day 1, day 2. Oh, yeah. Już do spanka. W ogóle sobie uświadomiliśmy, że już wiadomo jest, kto wygrał wybory i kto wygrał Ligę Mistrzów, nie? Tak, a my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mam pojęcia. To jest urok czasem tych wypraw, nie? Pamiętam taką jedną sytuację, dwie. Na jednej wyprawie najpierw zaczął się COVID, a ja o tym nie wiedziałem, się nabijaliśmy trochę o, że cywilizacja umrze i zostanie tylko 10 facetów, ale druga, wróciłem do Polski z wyprawy i jakiś czas później wyszedł serial Last Dance o Chicago Bulls i tam jeden odcinek wychodzi, że poświęcony pamięci Kobiego Bryanta. Ja tak mówię, że co? Dlaczego jego pamięci? A musiałem wpisać i dopiero przeczytałem artykuł, że on 2 miesiące wcześniej zginął w katastrofie śmigłowca, nie? Więc takie, że zupełnie znikasz z radaru. Puszczamy bączki w śpiworki i idziemy spać. Chyba to ci nie zakończyłeś.
Dzień dobry. Witamy serdecznie. Z pokładu, kurde. No napadało trochę śniegu, tu nasze rzeczy zasypane. No nieźle. Fajnie nam napadało, co? W śnieżku. Fajnie. Any info from the Team that is up there? Yeah, the folks at 9800 that we passed yesterday said the conditions were about the same as when we were there yesterday. So the wind and stuff? Yeah, they said moderate winds, snowing. So we just wait for the... I think we gotta wait for that to get a little bit better, yeah. Yeah. Sure. Because it'll be even a little worse than that above there, you know. No i nagle okazuje się, że następnego dnia nie możemy iść do góry. What can we do? We can, I think, just drink good coffee and have some food and Some fun. shit. Okay. More coffee. It would be better to stay at Camp Free, but what can we do? I think we are probably hanging here unless we get dramatic turnaround in weather. It looks like it's supposed to get a little worse after about 2 p.m. today. Okay. Based on some other forecasts that got a hold of there, So even the most optimistic forecast, it's not good enough. especially because it's only supposed to get worse compared to what we're seeing right now, you know. I nie wiadomo, czy tych dni w obozie pierwszym spędzimy 1, 2 czy 3, czy finalnie może nawet 5. Tomorrow, very cloudy and overcast up to 4,500 meters. More broken clouds up to 5,500 to 6,000 meters. No i tutaj się uruchamiają od razu takie demony na zasadzie, no dobra, tracimy czas, siedzimy i to nie na 3000 czy tam 3,5, tylko na nieco ponad 2000 metrów. Czasem jest tak, że zostajesz uziemiony na 5 do 7 dni w namiocie i nie możesz się ruszyć. We need to to save some energy for a few days when it's getting good weather. We're gonna... Naprawdę dużo lepiej by było siedzieć na 3000, a nie na 2. Czy tam na 3,5, tak? Byśmy siedzieli na 3,5? 3400, no. 3400, a nie 2,5, chociaż no ja się nie martwię. No lepiej by było po prostu dla całej drużyny. Tak nie miałeś, żeby na 2,400 już rację. Na czarną godzinę rację żywnościową wżeram, nie? No ale nic, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Coś, o czym nie myślałam, że tak szybko się pojawi, był głód. Już w Anchorage usłyszeliśmy, że mamy za dużo jedzenia i sporo tego jedzenia zostawiliśmy za sobą. No i nagle okazuje się, że spędzamy ten jeden dzień w obozie pierwszym, no i nie ma obiadu. Wzięcie za małej ilości jedzenia to jest najgłupszy sposób, który może ci skasować wyprawę. Ja bym nie chciał tego odczuwać głodu. Właśnie, bo i tak się schudnie, a to jak się chudnie, to nie jest, wiesz, tłuszcz też spada, tylko to tutaj spada wszystko, nie? Jak góry z korony ziemi, to i Simone Jaskuoro. Szymon Jaskuła z Zielonej Góry. To jego konie z korony. Zdobył koronę ziemi. Najzimniejszym Denali. Szymuś, brawo! Nasz lider, niech żyje nasz lider! Nie ukrywam, mamy plan, żeby zawinąć od niego Jetboila, ponieważ nasze garnki, moje i Oswalda zostały w Talkitnie. Potrzebujemy mieć coś, żeby być niezależnym, na wszelki wypadek, żebyśmy mogli sobie gotować. I od Szymona nie chcemy wziąć tylko Jetboila, ale również i jakieś tam żarcie, które ma. A żeby na pewno nie było sytuacji, w której po prostu nasza wycieczka powie, że brakuje nam żarcia. Kombinujemy, ile od nich można ukraść Jetboili, dowiadujemy się, jakie smaczki mają, żeby nam zostawili, bo... Powiedzieli nam, że za dużo bierzemy, więc wzięliśmy za mało. No tak było, kurde, tyle, ile liofów zostawiłem żarcia. Ale dobrze, nie ma co, no. Zobaczymy, ile tutaj przesiedzimy, nie? A tak. Że trzymam taką jedną kaszkę w ręku i musiałam wziąć, nie wziąć. Brać, nie brać. Chyba taka najzimniejsza noc z tych trzech, nie? Tak mi się wydaje. O, ruszają do góry ludzie. Tak? Tak. A ciekawe, czy z depozytami, czy z czym? Nie wiem właśnie. A noc chyba do chłopaki schowamy. One zamrożone, jutro będzie problem, nie wiesz. Okej. Co tam w menu dzisiaj?
bajgel z bekonem albo jakąś szynką, ser i troszeczkę węgla, ale jest okej. Wygląda świetnie, nie? Nie, zajebiście smakuje. Gluten pełną parą. Oj tak, smaczny gluten. Coming from the south, 30 to 35 knots, becoming 50 to 60 knots. Holy cow. Or no, sorry, that's Summit. The Summit, right? My bad. Okay, I haven't gotten the winds for this elevation. That's inside the tents. But tomorrow, few breaks in the morning, soon becoming very cloudy to overcast, up to 6,000 meters plus. Showery outbreaks, precipitation 50%, 5 to 10 centimeters. Sounds better. It's for the summit or our outfit? No, that's in general. Okay. Yeah. And then the day after that, he says, to Kaiser himself says, this might be the best day. Sunny spells until 3 o'clock, then showers with clouds building up to the summit. 40%, 5 to 10 centimeters. That's on the 6th? Yeah, that's on the 6th. That's Thursday? Friday, I guess. Friday, yeah. Ja myślę, że jak w piątek wyruszymy, to już możemy iść w dół, nie? W sensie, no co? It's showing no precip tomorrow until late in the evening, and winds dying down tonight. Sweet. That would be good. This one makes it look like moving tomorrow would be. Jest, no to jest kamieniarz mówi dobrze, kamieniarz mówi. Tak, kamieniarz ma rację. Ale Gucio mówi, żeby wracać. Tłumaczyć, że nadaliśmy pseudonimy każdemu. Haha, guys, we are talking about you behind your back. No i to będą oglądali w ogóle. Oglądają to teraz. Pozdrawiamy. Kamieniarz. Pierwszy ziomal, zajebisty typo, studiował geologię. Później była Grace, którą nazywaliśmy Grażyną, no bo to tak bardziej po naszemu. Gucio, Jacob, który po prostu całą sobą przypominał Gucia. To wszystko miało podłoże bardzo przyjemne i takie rozczulające i myślę, że wskazuje na pewną wrażliwość z naszej strony, a nie chęć obgadywania tych ludzi. Nadaliśmy pseudonimy każdemu, żebyśmy mogli ich obgadywać. No, był nasz szefuncio, ale też mogliśmy trochę inaczej na niego mówić, bo szef to też jest tak, brzmi dość międzynarodowo, czyli Pete, Filip, no, któremu nie zdążyliśmy nadać pseudonimu. Brenda, czyli nasza ciocia z Ameryki. Dlatego, że jak typowa ciocia z Ameryki dawała nam zawsze swoje jedzenie, które zostawało jej na talerzu. Mięśniak to był gość, który ma swoje 2 siłownie. Osiłek to był Tim, którego bardzo polubiliśmy, prawnik. Cały czas po prostu jakieś żarty sypał, jak nie z rękawa, to z nogawki i miałem takie poczucie, że jeśli tak jest na sali sądowej z nim, no to naprawdę musi być ubaw. Mieliśmy jeszcze kogoś? Chyba koniec. I był jeszcze Chip, który w ogóle z pochodzenia jest Polakiem. Był już wcześniej na Denali, zawrócił ileś tam metrów przed szczytem, więc bardzo mocno trzymaliśmy kciuki za niego i na niego mówiliśmy chyba dziadek. A tak, zapomniałem o dziadku jeszcze. Jeszcze był w ekipie dziadek. Był to po prostu najstarszy uczestnik tej wyprawy. No ale kamieniarz mówi dobrze. Tak, dobrze, kurde, ruszamy. Nawet będzie gorzej niż dzisiaj. No, trzeba, nie? Gucio chciałby posiedzieć, porobić bajgle. To jego ulubiona rasa psów. Jeżeli się człowiek jedzie tam wspinać, no to chce po prostu działać, a nie siedzieć w namiocie. Gucio zbyt pasywnie, nie? Kamieniarz agresywnie, no czuć po prostu. Bon appetit. Muszę przyznać po raz kolejny jedną rzecz. Mało karmią, ale dobrze, nie? Nie spodziewałbym się, że zadbają o bezglutenowy chleb. Budujemy schron, ponieważ prognoza na dzisiejszy afternoon jest taka, że będzie mocniej śnieżyło. Tego dnia dostaliśmy informację, że prognoza nie jest zbyt wesoła, będzie bardzo mocno wiać, dlatego postanowiliśmy, że musimy zrobić sobie taki mur wokół naszych namiotów, ażeby nas po prostu gdzieś tam nie podwiewało, nie zwiewało. Nasz namiot był akurat tym pierwszym skrajnym wystawionym na porywisty wiatr, więc ta ściana powstała obok nas i w ogóle no, myślę, że cud architektoniki. Oh yeah, it's so big. Looks like a solid one. Yes, very solid. Zaangażowaliśmy się na pewno na jakieś 2-3 godziny w jakieś działania. Niestety spowodowało to, że byliśmy po raz kolejny głodni. Mamy teraz przed nami 7 godzin głodowania, zanim dostaniemy jedną porcyjkę czegoś. Nic nie robisz, a masz poczucie, że wiesz, że coś jednak się dzieje, nie? No właśnie, co robimy, jak się czeka?
Sudoku, wysyłamy wiadomości z Garmina, które właśnie coś przyszło. No i tak naprawdę no nic, no nudzimy się, nie? Na pewno w wolnym czasie nie jemy, bo nie mamy czego, ale jest okej, nie? Ekipa u góry z Polski zablokowana, nie? Zablokowana, o właśnie, możemy się Szymonka zapytać jak tam u nich, no bo jednak... Weszli na szczyt co 2 dni temu, nie? I kiblują. Nie żebym się martwił o nich, bo to są twarde chłopaki, ale... Ale mają jedzenie, które mają nam przekazać. No właśnie, także lepiej, żeby schodzili szybciej, zaoszczędzili to żarcie i będziemy... Nie jedli naszego. Ale kibel, Szymon. Oczywiście Szymon, jak ja narzekam tutaj, że na przykład nie mamy za dobrych, tam nie wiem, trochę głodujemy i tak dalej, to Szymon. Ze mną miał być już szczyt zrobiony, ale mówi, że kiblują, zero poprawy jakości. To mu co? Co na 5200, nie? No. Przesyłamy buziaki. Tak. Przesyłamy buziaki. Nie, pod żadnym pozorem nie jedz kabanosów. Nie jedzcie naszego. Ani kabanosów szczególnie. Nie jedzcie naszych kabanosów. Potem trudniej wytrzymać w namiocie 3 dni. Pozdrawiam. Po kabanosów. Hello Alex. What do we have here? Got a chicken stir fry, and then we're gonna add some pad thai sauce, and we got some noodles. It's gonna be pretty tasty. Yeah. Perfecto. To jest 300 kalorii dzisiejszych. No tak. Czyli łącznie zjadłeś 900. Śmiejemy się, bo nie mamy... Jak przed chwilą upadł tam kawałek warzywa, że chciałem jedz po Mieliśmy po prostu małe kubki i wszyscy byli gotowi z takimi wielkimi amerykańskimi michami. Pomysł był, żeby jeść z tego. Z łopaty dać jako... Trudno. Więc jak nakładało się chochle, no to w takiej misce znikało ze 3-4, a w naszym kubku to tak z pół chochli, ale było wrażenie, że wszyscy dostali po jednej porcji. No to Polaki, nie narzekajcie. Patrz, jak porównasz to do tego, co ma ten gość, no to kurde, przecież jest przystawka. To nie jest przypadek, oni chcieli się pozbyć Polaków. Chcą się pozbyć Polaków. Tak. Dobrze, proszę Państwa, my już po kolacji. Dzisiaj o dziwo dostaliśmy 2 pełne. Nie no, pełne już. Ale nie, chciałem powiedzieć o wodzie. W każdej wiadomości do Szymona, którą wymieniam, jest jakaś wstawka o tym, ile mają jedzenia, ile nam mogą zostawić, ale żeby nie było, że cały czas narzekamy, no to jest w miarę w porządku. W końcu dzień bez wiatru. Breaks, increasing clouds after 9 a.m. Becoming very cloudy. Taka idealna pogoda będzie dopiero za 3 dni. Tracimy ten czas. Czy jednak podejmujemy decyzję, dociskamy w zimnie, w złej pogodzie, ale budujemy tą wysokość. So, not great, but better than the last few days. We're gonna give her a shot. See how far we make it. Chcemy ruszać. Ale będzie dzisiaj, nie? Na pewno będzie. Co, ruszamy? Ruszamy, już jesteśmy gotowi. Zakładam, że dzisiaj będzie całkiem spora amplituda temperatur. Jak tam podejdziemy do góry, to będzie wiatr się nasilał. Chłopie, ja nie chcę nic mówić, ale założyłem kiki. Jak pod skitur, stary, będzie siła Justyny Kowalczyk. Kurde, będę zadupcał tak o, cyk, cyk. Marit Biergen. Dzisiaj dostaniesz po pupie. Jakaś babka czegoś zapomniała. Musiała zjechać do bazy na sam dół. Na nartach współczuł. Pierwsza przerwa. Idzie dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. Nastawienie bojowe jest. Żadne obtarcie, żadne skurcze. Jak tam Oswaldinho? Zajebiście, co? Dobrze się ruszyć w końcu. Pójdziemy jeszcze do Walmartu przed wlotem, nie? Te ciasteczka. Smakują? Dobre tempo. No siema! Zastanawialiśmy kiedyś, zobaczymy. A wy macie wszystko teraz w tych? Czy kaszujecie? Proszę? Okej, dobra, dobra. Ale mamy takie tempo nawet trochę szybsze chyba niż ostatnio. Szybsze, ale tak patrząc na inne grupy, to wcale nie, nie? No
ale jest okej. Jest okej, ja też uważam, że jest okej. Wystarczyło 2 dni pogarować w bazie i człowiek ma taką motywację, żeby do góry zadupcać, że to szok. Nie był to najprostszy dzień, ale nie był też jakoś mocno najtrudniejszy. Trochę mnie smucił fakt, że no takich dni będzie jeszcze sporo. No i wiedziałem, że zaczyna się robić troszeczkę pod górkę. Trochę zimniej, trochę wietrzniej, trochę śnieżniej. How do you feel? Getting cold, right? Zakładamy gorę, dodatkowe na nogi. Ptaszek chyba przyleciał i zamarzł. Minąłem jedną grupę. No. Chcesz nagrać? No, nagrywa się jak coś. Pytam gościa, czy się udało wejść, on mówi, że nie. Mówię pogoda. Mówi pogoda. Lazy. Co ty dajesz, serio? No nie ukrywam, zasiali strach w nas. Baliśmy się, że to też nas może czekać. Fakt, że tutaj byliśmy pod opieką guidów powodował, że no trochę taką swoją dumę osobistą i ambicję musiałem schować do kieszeni, ale też miałem takie pełne zaufanie do nich, że jakby byli tam już ileś razy, przynajmniej część z nich, a niektórzy nigdy. Byli tam, więc wiedzą z czym. Nie możesz się śmiać. Jesteśmy, już widać obozowisko. Sam fakt, że docieram do tej trójki, po prostu był taką ulgą. Zakładamy raki. Zacznie się już coraz bardziej taki element spinaczkowy tej wyprawy. Siemanko, cześć. O, właśnie mi Karol mówił, że będzie ktoś od was. Pozdrawiamy Karola z Formy na szczyt. Hello! Jesteśmy, ale mam spieczoną mordę, czuję to, nie? Fajnie by było, jakby się jutro dało skaszować. W ogóle jestem ciekaw, co oni sobie myślą, nasi tutaj koledzy, bo w sumie ja też to odczuwam, że to jest, wiesz, trójka, nie? No. Jest jeszcze 4 i z 5 się atakuje. Także tutaj ten atak szczytowy to może być naprawdę taki, wiesz, vibe, wiesz, gór wysokich, nie? No nic, no będziemy tutaj, proszę Państwa, po prostu działać, aklimatyzujemy się, zadomawiamy się, jemy, pijemy. Przed chwilą była gorąca czekolada, dobra, już wysokościówka. Była ta herbata, a wcześniej było białko, także naprawdę dobrze. Grażyna z naszej ekipy miała urodziny i tutaj Kuba wyszedł ze świetnym pomysłem, żeby dać jej jakiś prezent. Ja pomyślałem, no dobra, znajdźmy jakiś kamień, ale akurat spaliśmy na śniegu, więc nie było kamienia, więc jakieś takie specjały. Przypominam, że głodujemy od paru dni. Właśnie, to jest... Na skrótem żurek. Mimo tego, że głodowaliśmy, jak już dobrze wiecie, nie mieliśmy jedzenia, było ciężko. Damy jej miks naszych rzeczy. Kinderek, to jest w ogóle mistrzostwo, ten kinderek to jest najlepszy. No ale dobra, no słuchajcie, chcemy być... Tylko, że oni wszyscy mają rodzinę teraz dzień w dzień. Tak? Ktoś jeszcze osiłek ma. Dobra, to poczekaj, dawaj batona. To może bez żurku. Mam też pomidorową. Nie chcesz dać tego żurku. Bo ci przypominam, że on miał być w związku z tym, że to jest polski akcent. Pomidorowa, ale też jest przeterminowana, to dla mnie. Ale dbam o wszystkich, ale o nas nikt nie dba. Czyli co, dajemy to, czy kisiel? Dobra, kisiel. Ale finalnie moje egoistyczne pobudki udało się trochę przetemperować. Dobra, niech będzie żurek. Uważam, że rozpieszczymy, no. Głodowali nas. Zagłodzili nas, kurde. Próbowali pozbyć się Polaków, bo wiadomo, że jesteśmy nie to, że niewdzięczni, tylko mamy swoje zdanie na każdy temat. No ale też mamy rację po prostu, nie? No właśnie. Bardzo ładny podarunek, zresztą fajnym repem związany, przez to już będę się wspinać od teraz bez repa. Nie no, stary, to jest coś, co chcesz dostać na... Urodziny na wysokości 3400. Właśnie chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś, a nie brzmi w ogóle, ale z racji tego, że jesteśmy na Alasce, to naprawdę odczuwa się. Nie no, jest zimno. Zatem wszyscy się dzisiaj napracowali. Tak. Ja też mam taką obserwację, że ona nigdy tutaj nie była, naprawdę no ciężko nosić. Dzisiaj tak Dzisiaj miała, ja też już to powiedziałem wcześniej, że ma taki ciężki. Ta babka przede mną
przewodnik ma tyle nasranego ciężaru, że ja się dziwię, że jej się plecy nie łamią. Stary miała taki ciężki ten, że ona ledwo czasami mogła w grząskim śniegu ruszać. No, nie jesteśmy tutaj odnoszenia ich rzeczy, ale chciałeś, nie? Chcieliśmy, też proponowaliśmy, żeby brać, nie? Ale najwidoczniej tak uznali, że muszą oni nosić jedzenie dzisiaj, no. Co? Coraz gorzej. Większość ludzi już nie ma gazu i jedzenia, a wieje w porywach ponad 100 km na godzinę. Uśmiechnięta Minka. Nie widziałem tej uśmiechniętej Minki, dlatego się zdenerwowałem, bo przeczytałem tylko coraz gorzej. Grupa z Polski została uziemiona w high campie na chyba 48 godzin. Pozdrawiamy. Dajemy sobie radę. Gotujemy. Namiot nam porwało. Bardzo wielki huragan. Powiem szczerze, że już ileś ich w życiu przeszedłem, ale ten jest jeden z najmocniejszych, nie? Ponad 100 km pizgało, także hej. Namaste, papa. Trochę się obawialiśmy, że u góry naprawdę może być piekło, ale przede wszystkim też się obawialiśmy tego, że im dłużej będą tam siedzieć, tym więcej będą zjadać, przez co zostawia nam mniej rzeczy. Ruszamy z misją ratunkową, Polacy. Husaria, żeby nos też zwiało. Napiszę, że trzymamy kciuki. O, nic innego nie możemy zrobić. Oni mieli dużo większy przypał, ale i tak się denerwowaliśmy. Chcieliśmy, żeby zeszli jak najszybciej, a żeby dostać nasze ukochane kabanosy. Kurczę, mam nadzieję, że w depozycie mam jeszcze jeden żurek. Jeszcze cały czas możesz rozwiązać. Nie, już nie będę. Co? Dobra, skończyło się nagrywać? Dobra, schowamy to. No. O nie, to się nagrywa cały czas. Zajebiste, zajebiste. No zobacz, zajebiście siedzi. Jakby takie codziennie dawali, to byśmy tutaj naprawdę dobrze żyli. Jesteśmy tutaj dokarmiani. I dzisiaj. Grace, we heard that you have a birthday today. Is it true or no? It is true. We have small present. Yes. And we tried to tie it. Oh, that's so cute. And there is a żurek. Żurek is typical Polish soup. Yes. And it's gluten free. Yes. So. Awesome. Birthday to you. Oh my God. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grace. Happy birthday to you. Polacy wrócili do C3, Oswald po prostu został przez nich obudzony przez ich łaciński język, którym władali podczas stawiania namiotu o 3:00 w nocy. Szukali depozytu chyba. Okej. To dobrze, bo potrzebujemy tego depozytu z ich jedzeniem. Tak. Nie, już też musimy powiedzieć, że jesteśmy karmieni coraz lepiej. Tak. To jest śniadanie. Wiórki ziemniaczane. Trochę bekonu, dostaliśmy trochę sera do tego. Myślę, że to była kwestia oszczędzania na tym, że nie wiadomo było ile dni trzeba będzie tam przeżyć na dole, nie? It's good. I got most of that. Can I translate? Yes. What they said is, we are here with our American friends. They are very strong and handsome, especially the Florida man. We love them very much, and we are so lucky to be with this crowd. As to breakfast, it's quite delicious, and we love it, and we're excited to go get the cash today. In fact, we were thinking about volunteering to just go and get it by ourselves. But they didn't accept. O kurde, okej. They understand everything, fuck. O, tutaj Polacy, rodacy! Kto wam dobrą, ciepłą herbatkę przygotował? Boże, panie. Klaudia, jestem Krzychu. Cześć, Krzysiu. U ciebie śpi? Drugi Krzysiu. Troszkę wyżej, tutaj są chłopaki, ale są nieprzytomni, wiesz? Trzymaj wodę. O, dziękuję. Cześć. Cześć, Oswaldziku, cześć. Cześć. Cześć, Szymon. Waldi tam umiera. Dobrze, niech umiera. Fajne dziewczyny przyszły do nas. Dzień dobry. Cześć. Hej. Finalnie wyszliśmy o 3:00 w nocy, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Ja wiem, ale gdybyście tego nie zrobili, to byście w ogóle nie zrobili. Pół godziny później byśmy je docisnęli. Tego dnia jako jedynie wyszliśmy po prostu na szczyt
Zeszliśmy i w połowie football field, to jest takie po prostu ogromne jakby boisko piłkarskie, gdzie się potem nagrań wpierdziela. Spotkaliśmy takich naszych dobrych znajomych Honzę i Lenkę. Ma takiego trochę męża, takiego chubby, trochę grubszy niż Patec. Huragan się rozpętał. Lenka i Honzy chcą jeszcze iść, a lepiej żeby nie szli. Można nie wrócić. Wspaniała mamusiu, ale ona jest taka surowa, coś nieprawdopodobnego, jest minus 36 stopni. Po prostu udało nam się ich zawrócić. 5 minut później, jak sztorm, to nie było nic widać na 10 metrów. Żeśmy na czworaka praktycznie szukali tyczek, wracali, nie? Po prostu drogę. Przerypane było, no. Amerykanów potem zawróciliśmy jeszcze, bo by się po prostu pogubili. Ciągnięcie do czwórki to po prostu nas was na 2-3 dni. Jak myśleliśmy jeszcze 1,5 tygodnia temu do góry, generalnie cały lodowiec, cała droga wyglądała zupełnie inaczej, ona była przyzwoita. Teraz droga do czwórki jest zupełnie inna, jest pierdylion szczelin. Jesteśmy w mgle, wracamy ze szczytu, pogubiliśmy drogę, patyków nie znaleźliśmy. Więc jeżeli możecie uniknąć tego, to nie wiecie co was czeka. Rozpoczął się taki Armagedon. Ale to była bandycka jazda! Praktycznie nie zdążyliśmy plecaków zdjąć, no i słyszymy jakieś tam huk lawiny i widać było, że jest tam postać ludzka. Oh, there's somebody in it up high. There's somebody riding in the avalanche.